Siemanko, siemanko, siemanko. Zauważyłem, że zawsze albo chociaż bardzo często w ten sposób zaczynam swój film, swoją opowieść. Leci intro, potem jest siemanko i lecę z tematem. Dlatego dziś będzie inaczej. Zaczniemy od siemanko, a teraz będzie intro. Jeżeli jeszcze ze mną jesteście, to znaczy, że bardzo chcecie poznać, jaki jest według mnie top 4 najczęściej popełnianych błędów podczas wyboru motocykla. Błędy te mają swoje podłoże głównie w braku doświadczenia u osób kupujących. To samo tyczy się aut, choć tu, ze względu na przeznaczenie auta, są wybierane bardziej zdroworozsądkowo. A więc przechodząc do pierwszej pozycji na mojej liście. Ale zanim to nastąpi, pamiętajcie, aby zostawić suba, aby nie ominęły Was kolejne fascynujące, ciekawe i jakże profesjonalne materiały. Dajcie lajka, aby wspomóc tajemniczy algorytm i napiszcie w komentarzu, jakie Wy popełniliście błędy przy wyborze, kupnie swojego pierwszego motocykla. A więc pierwszy na liście jest: mierz siły na zamiary, czyli za dużo, za mocno, za ciężko. Zdałeś prawo jazdy na 125 czy 250, albo już po zdanym prawku jeździsz od pół roku na małej pojemności i zgodnie z zasadą czas na coś większego. Skoro już zmieniać, to z grubej rury. Przecież 125 to schodziłeś na kolano, więc po tak długim czasie, okresie szlifowania doświadczenia kolanem po asfalcie, tak długim jak pół roku na 125 albo 30 godzin na kursie, przesiadasz się ze 125 na sportową 600 lub litra. I nie zrozumcie mnie źle. Ja kurs też miałem na CBF 125, potem ponadroczną przygodę z 500, ale nie taką sportową, tylko zwykła ER5, a następnie już kilofazer. Ale mimo mojego wyrywnego temperamentu, jestem osobą, która w dużym stopniu zna swoje możliwości i po zakupie fazera nie testowałem jego VMAX-a w tydzień po zakupie. A tak niestety dzieje się dość często. A więc kupujesz coś pokroju R6 albo ola Boga R1 i po kilku godzinach w siodle mówisz sobie: kurde, prowadzi się jak po sznurku, już poznałem furę, czas na szpan na mieście. Obejrzałem kilka filmów na YouTubie, jak to przyspiesza, ile wyciąga, a później zdrapują Cię z zieleniaka, bo tam doleciałeś jak zapiąłeś dwójkę na prostej w głównym. Zapomniałeś po prostu, że rozpędzenie się do 100 km na godzinę, tak jak to widziałeś na YouTubie, to 3 sekundy, do 200 to jakieś 6-7 na takim R1, ale hamowanie, skręcanie przy takich prędkościach, to inna bajka. I jak na prostej jadąc na kursie YBR 250 zapiąłeś piątkę i hamowałeś i jeszcze miałeś czas na pogaduchy z instruktorem, to teraz jedynka, dwójka i już tracisz świadomość, bo krew z głowy spłynęła Ci do dupy, a wyhamować jest dużo trudniej, jak się rozpędzić taką rakietą. Ależ Pan był. Drugi punkt na mojej liście to poznaj swoje potrzeby, czyli zły rodzaj motocykla. Tu sprawa ma się podobnie jak w punkcie pierwszym, z tą różnicą, że o ile wiesz, na co Cię stać, i nie mówię tu o pieniądzach, a o możliwościach, umiejętnościach, Twoich skillach, to rozum podpowiada, że skoro chcesz jeździć w trasy po kilkaset kilometrów dziennie, robić ich dużo, często, wyjazdy jakieś w Europę, czy jak z Gdańska do Zakopca, to nie kupuj R6 czy CBF 125, kup Wistroma, Varadero czy jakiegoś sport turystyka, jak jakiś kilofazer. I pewnie na komarku da się objechać Europę, podobnie jak da się przejść na piechotę z Gdyni Głównej do Gdańska Głównego. Ja jednak wybieram SKM-kę. A takie ekstremalne wypady zostawiam to tym, którzy się tym pasjonują. A więc chcesz bez bólu dupy, nadgarstków, barków, pleców i kolan dojechać do celu, przespać się i jechać dalej, nie płakać po drodze na postojach, to nie bierz Supersporta. Nie patrz na to, że jest przyciągający, że to jest taki magnes na wzrok. Będziesz żałować, podobnie jak chcesz śmigać tylko wokół komina, po mieście, korki, po zakupy, parę kilometrów w jedną stronę. Nie pakuj się w jakiegoś Goldwinga. Zastanów się, do czego głównie będziesz wykorzystywać maszynę. Jak raz na rok jedziesz w długą trasę, a codziennie łupiesz drogę dom, praca, dom, praca, dom, praca, to dla tego jednego wyjazdu nie pakuj się w litrowe Varadero. No, ale wszystko to jest kwestia gustu. Ja fazerem i do lasu wyjeżdżałem, jak na jakieś ognicho jechałem czy coś. Da się? Pewnie, że się da. Ale już Kawasaki ER5 z Zakopca do Gdańska w jeden dzień, oj, to był ciężki powrót. Trzecim punktem na liście to widziały gały co brały, czyli trafiłeś na minę. Można by polemizować, czy to jest błąd przy wyborze motocykla,
czy już przy zakupie. Ale moim zdaniem pasuje to też do wyboru jak ulał. Już tłumaczę dlaczego. Otóż jak już zdecydowałeś się obejrzeć jakąś maszynę, jedziesz ją obejrzeć, to w głowie masz milion myśli, milion wątpliwości, milion rzeczy, które chcesz sprawdzić, zapytać się. Nerwy mieszają się z podnieceniem, ale nad tym wszystkim, nad zdrowym rozsądkiem góruje pośpiech i chęć posiadania. Dziś, już, teraz. Przyjeżdżasz na miejsce i jak motocykl wygląda dobrze, jest podpicowany, umyty, świeci się jak psu jajca, to jest duża szansa, że kupisz, choćby coś ewidentnie go dyskwalifikowało. A dlaczego? Bo jedziesz tą godzinę, 2 czy 3 w jedną stronę, aby go zobaczyć. Miesiąc spędziłeś na przekopywaniu internetu i w zasadzie ten jeden zdaje się spełniać Twoje kryteria, Twoje wymagania. Więc jak widzisz błyszczący z daleka motocykl, to jesteś w stanie wybaczyć dużo więcej, niż gdyby o tym samym, co zobaczysz na miejscu, poinformował Cię sprzedawca przez telefon. Pewnie byś nie pojechał. I te kotłujące się właśnie myśli, kurde, jak teraz nie kupię, to następny wyjazd po motocykl może dopiero za tydzień, może za 2, może za 3, a jak nie znajdę takiego jak ten, no ten był w sumie jeden z tańszych i pasował z wszystkimi moimi rzeczami, które chciałem mieć. A co tam, że łańcuch wyciągnięty, opony sliki, a ten gruchot po odpaleniu to na pewno gaźniki. I tak miałem je zrobić po zakupie. To kupisz tą maszynę. Jeżeli te wątpliwości przyćmi blask motocykla, to go kupisz. A powinieneś spytać kumpla, z którym przyjechałeś, albo powiedzieć sprzedawcy, że pojedziesz na zapiekankę i na spokojnie tą godzinę czy 2 ochłonąć. Na pewno by się coś wyklarowało, przemyślałbyś sprawę. Ale jak to już jest, emocje złym doradcom, ale i ciężko się z nimi uporać, niestety. I tym sposobem przechodzimy gładko do punktu 4 na liście, którym jest góra lodowa, czyli niedoszacowanie. Jak już jesteś w gorącej wodzie kąpany i kupiłeś te zgniłe jajo, to pamiętaj, zakup motocykla to dopiero początek wydatków. Góra lodowa jest tu dobrym zobrazowaniem, zwłaszcza jak moto nie było relatywnie drogie. Istnieje przecież taka zasada, że najpierw zbieramy na motocykl, a potem jedziemy go kupić. A to jest ogromny błąd, bo zbierasz powiedzmy te 10, 20, 30 tysięcy polskich cebulionów, a potem wszystko co do grosza wydajesz przy zakupie. Nie masz żadnego buforu bezpieczeństwa. Na wachę nawet pożyczasz, żeby wrócić do domu od kumpla. No i wracasz do domu, moto odstawiasz na przegląd pozakupowy, bo na przedzakupowy przyżydziłeś i wychodzi opony 1000, łańcuch 500, gaźniki 500, hamulce 1000, przewody, olej, filtry cieknące, lagi. Co robisz? Dzwonisz do bociana po trochę siana. Odbierasz moto szczuplejsze o 5 tysiaków, kobieta nie rzuca w Ciebie talerzem w domu, jak się dowiaduje ile wydałeś, bo nie macie już na nowe talerze. Następnie jedziesz do sklepu motocyklowego po jakiś strój, kask, no wiecie, kombinezon, cały komplet. I kolejne zdziwko, bo znowu trzeba by dzwonić do bociana. Kobieta tym razem rzuca w Ciebie butami z wystawy sklepowej, bo nie powiedziałeś ile to kosztuje. Albo nie sprawdziłeś. I co? Jeździsz na zdrabkę w kasku za 200, a na kolację chleb z solą. Aż znowu nie nazbierasz trochę grosza. I tu w zasadzie powinienem skończyć top 4 najczęściej popełnianych błędów przy wyborze motocykla. Ale mam jeszcze taki mały bonus, taki ode mnie. Nie mogłem się oprzeć, żeby tego nie powiedzieć. A więc błąd numer 5. Nie szata zdobi króla, czyli głupota. Szanowni Państwo, mówię to teraz w pełni świadomy i trzeźwy jak świnia. To, że masz droższy, mocniejszy, szybszy czy ola Boga sportowy motocykl, nie znaczy, że stałeś się lepszą osobą. Nie znaczy, że nagle jesteś fajniejszy i nie znaczy, że nagle jesteś mądrzejszy od innych. Więc jeżeli wybierasz moto jako przedłużenie swojego ego, to nie rób tego. Chcesz wejść do grona motocyklistów? Wejdź jako wartość dodana, nie kolejny dupek, co jeżdżąc nowym Arłanem pozjadał wszystkie rozumy. I pamiętaj, motocyklista to stan umysłu, nie posiadania. Nieważne, czy masz 50, 500 czy 1500 cm3, czy masz sporta, chopera czy turystyka. Jeździsz na 2 kółkach, to obowiązuje Cię pewna etykieta zachowań. I przede wszystkim traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. No, to tyle ode mnie. Taką małą dygresją kończę ten film. A więc dzięki za oglądanie, szerokości na drodze, miłego dzionka, na razie, cześć!